poza słowami muszą iść czyny. Putin dopuścił się tej zbrodni, bo jest przekonany, że będzie bezkarny. Jest tylko jeden sposób na to, żeby uświadomić mu, że tak nie będzie. Twarde uderzenie w interesy rosyjskiej oligarchii na terenie Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i całego demokratycznego świata. Majątki rosyjskich oligarchów na terytorium Unii Europejskiej powinny zostać natychmiastowo skonfiskowane. Nieruchomości, udziały w przedsiębiorstwach, wszystkie aktywa powinny zostać zajęte i przekazane rządowi Ukrainy, tak żeby mógł je wykorzystać do obrony swojej niezawisłości. Rosyjska elita opowiada sama sobie historię o ruskim mirze, więc najwyższy czas, żebyśmy pozwolili im zamknąć się w tym ruskim mirze, odciąć od dostępu do europejskiego i amerykańskiego rynku, zamknąć przedstawicielstwa banków, wyprosić ambasadorów z krajów demokratycznych. Wreszcie trzeba to powiedzieć sobie uczciwie i jasno. To, gdzie jesteśmy dzisiaj, to jest owoc zaniechania. To jest owoc tego, że kiedy faszystowski reżim na Kremlu posuwał się dalej i dalej, odpowiadały mu półśrodki, ćwierćśrodki. To dlatego Putin rozzuchwalił się tak, że dziś nad ranem napadł na Ukrainę, że dopuścił się zbrodni wojennych. Musimy skończyć z polityką ugłaskiwania tego reżimu. Trzeba odpowiedzieć mu w jedynym języku, który rozumie. W języku ekonomicznej siły. I wreszcie, dzisiaj Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji militarnej, gospodarczej, społecznej. Ale nad Ukrainą ciąży coś jeszcze. Nad Ukrainą ciąży dług zagraniczny. Dług zagraniczny, na obsługę którego Ukraina wydaje więcej, niż może wydać dzisiaj na własną obronę. Musimy uwolnić Ukrainę od długu zagranicznego. To jest obowiązek Europy. Jeśli solidarność ma coś znaczyć, a nie być tylko pustym słowem, to tak musi wyglądać solidarność. Twarde sankcje przeciwko rosyjskim przedsiębiorstwom, twarde sankcje przeciwko oligarchii i uwolnienie Ukrainy od długu. Po prostu to zróbmy. Dziękuję.